Usiąść na schodach mieszkania rodziny Huxtablów z serialu Bill Cosby Show czy Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście, zjeść pizzę, którą rozwoził sam Spider-Man, czy napić się kawę na kultowej kanapie w Central Park jak Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross. Spróbować kanapki z pastrami w restauracji, w której Meg Ryan jako Sally symulowała orgazm, udowadniając haremu, że tak, kobiety czasem udają. Czy zrobić sobie dokładnie takie samo zdjęcie jak z plakatu Dawno temu w Ameryce z Robertem De Niro. To wszystko jest możliwe w Nowym Jorku. Ale to nie wszystko, co wam pokażemy w tym filmie. Dowiecie się, co wspólnego mają najlepsze nowojorskie bajgle z małą mieściną Strzyżów na Podkarpaciu w Polsce. Skąd wzięło się powiedzenie pijany jak Irlandczyk oraz w jakim celu słonie maszerowały przez most brukliński. Oto kolejny vlog z Nowego Jorku. Zapraszamy! Dumbo, czyli najmniejsza dzielnica Brooklynu, położona przy East River, pod mostem manhattańskim, bowiem ten akronim Dumbo oznacza Down Under the Manhattan Bridge Overpass. I to takie małe miejsce ograniczone z jednej strony mostem brooklińskim, mostem manhattańskim. East River dawniej w XIX i XX wieku, do początku XX wieku, była to przystań promowa, port, a te wszystkie budynki tutaj dookoła to były magazyny. Dopiero pod koniec XX wieku firma Two Trees Management wykupiła większość tych budynków, no i przerobiła je na mieszkania, biura, galerie sztuki. Teraz Dumbo słynie z tego, że właśnie stoi sztuką, ale przede wszystkim nowoczesnymi technologiami, bo jest tutaj bardzo dużo startupów. A ten widok tutaj za mną, no to chyba jest każdemu dobrze znany. Plakat promujący film Once Upon a Time in America, czyli Dawno temu w Ameryce z Robertem De Niro. Genialny film. No i to ta dzielnica robiła właśnie za włoskie miasto w Nowym Jorku. Most brukliński został pomyślany jako brama wjazdowa do miasta i na tamte czasy był czymś absolutnie wyjątkowym i spektakularnym. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pochłonął on także wiele ofiar. I pierwszą ofiarą tego mostu jest jego projektant John Rowling, który podczas sprawdzania lokalizacji do tego mostu uległ wypadkowi, dało się zakażenie, no i niestety projektant zmarł. A zgodnie z jego życzeniem pracę nad mostem przejął jego syn, ale i on przepłacił ten projekt zdrowiem. Kiedy budowano ten most, bardzo dużo osób zapadało na chorobę kesonową, czyli chorobę, która została wywoływana przez różnicę ciśnień. Oni zbyt szybko, kopiąc w dół fundamenty, zmieniali te ciśnienia, wychodzili spod wody i choroba ta była tragiczna w skutkach. Tutaj akurat skończyło się tym, że został on sparaliżowany i przykuty do wózka na wiele, wiele lat, a przez 11 lat budową zarządzała jego żona Emily, która w ekspresowym tempie przeszła test wyższej matematyki, wyższej inżynierii i była takim łącznikiem między Rowlingiem a pracownikami na moście. I można powiedzieć, że na tamte czasy też to było niesamowite, no bo była ona kobietą. Możemy śmiało powiedzieć, że to właśnie dzięki niej ten most stoi tutaj do dzisiaj. Jeśli chodzi o takie ofiary tego mostu, to taka ciekawostka, dlaczego mówi się tutaj pijany jak Irlandczyk. Mnóstwo Irlandczyków i Włochów właśnie pracowało przy budowie tego mostu i tak jak wcześniej powiedziałam o tej chorobie kesonowej, dekompresyjnej, kiedy wychodzili oni z tej budowy, zataczali się, mieli takie nudności i ludziom wydawało się, że oni są po prostu pijani. Natomiast nie byli pijani, tylko właśnie takie były objawy tej choroby. Zresztą pracowali tutaj za niewielkie pieniądze, bo na tamte czasy dniówka takiego robotnika wynosiła zaledwie $2. Kolejne ofiary tego mostu to 12 osób, które zmarły po otwarciu tego mostu, kiedy pojawiła się plotka, że most się zawali. Wybuchła panika, no i niestety 12 osób zginęło. Po tym wszystkim zastosowano ciekawy zabieg PR-owy, niezła to jest ciekawostka. Przeszło po tym moście 22 słonie i 17 wielbłądów, żeby pokazać ludziom, że most jest absolutnie bezpieczny i nic im nie grozi, ale na tamte czasy na świecie co 4. most ulegał zawaleniu, więc to nie było tak, że oni sobie po prostu to wymyślili, tylko naprawdę podstawy do tego, żeby się bać, były. Zresztą do dzisiaj, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, no to jest najczęściej wybierany most przez samobójców. Statystycznie około 150 osób rocznie próbuje sobie tutaj odebrać życie, natomiast nie są oni zbyt skuteczni i na szczęście 99% tych osób udaje się uratować.
No muszę wam powiedzieć, że to Dumbo i budynki i nabrzeże rzeki East River, czyli wschodniej rzeki, od mostu manhattańskiego po Brooklyn Bridge i dalej na południe, już na Brooklyn Heights w parku Brooklyn Bridge, są naprawdę przepiękne. Fajne ścieżki, masa ławek, widok na Manhattan, takie coś jak teraz za mną. A my jesteśmy na takim mostku Square Park Bridge, który prowadzi już do miasta, tutaj do dzielnicy Brooklyn Heights. Naprawdę fajnie tu przyjechać. Jak się jest tam niżej, to widać fajnie też nawet Statuę Wolności. Oczywiście widok na most brukliński i na całą zatokę. Super, prawda? Fajnie tu przyjść, pochodzić. Zwiedzanie, możemy robić dziesiątki kilometrów, no ale czasem trzeba zrobić przerwę na toaletę. I słuchajcie, wbrew pozorom w Nowym Jorku nie ma tych toalet publicznych aż tak dużo. No raczej często musicie wejść sobie gdzieś tam na kawę czy coś do zjedzenia. Toalety oczywiście w restauracjach są tylko dla klientów, czasem w sklepach są toalety, które są bezpłatne. No i zdarzają się toalety publiczne, no ale jeśli już te toalety publiczne są, to są naprawdę bardzo czyste. Jak na tak wielomilionowe miasto, gdzie dodatkowo jest jeszcze mnóstwo turystów, to wszędzie tak naprawdę jest czysto, jest papier toaletowy, jest mydło, czasem suszarka, czasem ręczniki, więc pod tym względem bardzo na plus, natomiast zdecydowanie jest ich za mało. I nawet jak rozmawialiśmy z Majkiem, który tutaj już mieszka ponad 20 lat, no to mówi, że to generalnie jest problem, bo nikt za bardzo tych toalet nie chce stawiać, bo to duża inwestycja, która się w zasadzie nie zwraca. Potem jest problem z bezdomnymi, więc w samym Nowym Jorku trzeba kombinować. Poza Nowym Jorkiem w różnych stanach wtedy jest znacznie lepiej. Dalej na Brooklyn Heights mamy piękną promenadę. Pod nami jest 4-piętrowa czy 3-piętrowa droga w różnych kierunkach. Wygląda to fajnie z tego mostu Square, na którym wam wcześniej pokazywałem. No i patrzcie, jaki widok na Manhattan, na most brukliński. Tu w ogóle już nowoczesna zabudowa. Piękne ogrody na dachach. Gdzieś tam też jest taki rooftop, z którego można skorzystać. Jest knajpa. No i widoczek na to wszystko, tylko po prostu z wyższego punktu. No, mega fajny spacer. Pogoda dzisiaj nie najcudowniejsza, pochmurna, ale jest ciepło, przynajmniej nie jest upalnie jak w poprzednich dniach, więc chodzimy, zwiedzamy i wam to też polecamy, jeżeli tylko będziecie. Nowojorczycy kochają psy, no ale też bardzo dużo pracują, długo pracują. No i coś trzeba z pieskami zrobić. Bardzo popularnym zajęciem w Nowym Jorku jest też na dorobienie jakichś drobnych pieniędzy. To jest wyprowadzanie psów. No i takich ludzi jest tu całkiem sporo. 5-6 psiaków, 8 psiaków przyczepionych do plecaka. No i sobie treptają na spacerek. Chyba każdy z Was kojarzy taki obrazek Nowojorczyka, który idzie do pracy, kupuje w budce kawę właśnie w takim papierowym kubku i idzie z nią dalej. I tutaj to jest bardzo, bardzo popularne. Na każdym rogu jest właśnie taka kawiarnia z kawą na wynos, albo właśnie taka budka. Kawa nie jest jakoś super tania dla nas, jako dla Polaków, bo kosztuje mniej więcej $6-7, no to mało to nie jest, ale jeśli chodzi o Nowojorczyków, no to się na stałe wpisało w taką kulturę bycia mieszkańcem tego miasta i przeciętny Nowojorczyk wypija średnio rocznie 1000 takich kubków kawy. Wyobraźcie sobie, że to daje 850 milionów kubków kawy rocznie, plus do tego jeszcze turyści, no to są niewyobrażalne ilości. No ale mówi się, że w Nowym Jorku żyje się bardzo szybko. Nowy Jork to jest miasto, które nie zasypia, no to czymś się muszą szprycować, żeby podbijać cały czas ten poziom energii, więc piją kawę i się nakręcają tą kawą. Chociaż ostatnimi czasy nakręcają się również koksem, który tutaj jest ponoć tańszy niż alkohol. Ale zapomniałam Wam powiedzieć, że jeśli chcecie trochę przeoszczędzić na kawie, i nie musi być taka fancy, no to możecie ją kupić w takich sklepach jak nasza Żabka, czyli tutaj 7-Eleven i ona wtedy, sami sobie ją robicie, ona kosztuje wtedy jakieś tam $2,50. Bajglownia Russ & Daughters. Jedna z najlepszych ponoć bajglowni w Nowym Jorku, ale tutaj jest taka historia, która splata się trochę z historią naszego kraju, dlatego, bo założył ją żydowski imigrant, który pochodził ze Strzyżowa, z Podkarpacia, czyli można powiedzieć, że mój krajan, bo ja też pochodzę z Podkarpacia i przybył właśnie tutaj na początku XIX wieku, otworzył bajglownię. To jest pierwszy znany amerykański biznes, który ma w nazwie And Daughters, czyli i córki, bo w 1933 roku dołączyły do biznesu 3 córki pana Russa, no i tak powstał właśnie
Russ and Daughters. No i taki najbardziej klasyczny bajgel, no to jest taki bajgel z serkiem śmietankowym i łososiem. Najbardziej podstawowy, no to tylko serek. I taka, proszę, bułeczka z łososiem i z serkiem kremowym, 80 zł z podatkiem. Taniutko. Taki street foodzik. Na Manhattanie, na East Side, na ulicy Houston znajdziecie kolejną kultową miejscówkę. W zasadzie bardzo blisko Russ and Daughters mamy Katz Delicatessen. Miejsce, które powstało w 1888 roku i słynie z pastrami na żytnim cieście. Najbardziej zasłynęło w 1989, bo to tutaj właśnie kręcono sceny do filmu Kiedy Harry poznał Sally. I tutaj cały czas są prawdziwe tłumy. To jest ta pierwsza oryginalna miejscówka, bo jest jeszcze kilka kolejnych i oni sprzedają tutaj 7 ton pastrami tygodniowo. Więc możecie sobie wyobrazić przemiał, ale tanio tutaj nie jest. Kanapka z indykiem, no to około 30 baksów bez podatku, więc miejsce kultowe, ale też nie tanie. To nie jest cipne. Plac George'a Washingtona nie zawsze był parkiem. W połowie XVII wieku Holendrzy, którzy tu urzędowali, oddali tę ziemię niewolnikom i nazywał się ten rejon ziemią czarnych ludzi. Holendrzy postąpili całkiem cwanie, ponieważ oni mieszkali na południe stąd, a na północ stąd mieszkali rdzenni mieszkańcy tych terenów. No i sobie zrobili taką strefę buforową, że najpierw zaatakują niewolników, a dopiero później mogą dojść do osad holenderskich. Później w przełomie XVII i XVIII wieku był tutaj cmentarz dla bezimiennych. Szacuje się, że spoczywa tutaj około 20 000 szczątków ludzkich. Następnie był to plac do ćwiczeń wojskowych. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku zaczął się przetwarzać w takie miejsce spotkań, plac, jakim znamy go dzisiaj. W latach 30. XX wieku, znajdujący się tam, powstał Nowojorski Uniwersytet, który jest w tej chwili jedną z najdroższych i najlepszych prywatnych uczelni w całych Stanach Zjednoczonych. A ta konstrukcja za mną to łuk triumfalny wzniesiony w 1889 roku na upamiętnienie 100. rocznicy zaprzysiężenia George'a Washingtona na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i taka ciekawostka, ulica, która się tam zaczyna za tym łukiem, to słynna 5. aleja, która biegnie na północny wschód, tam w kierunku Central Parku i dalej. Zazwyczaj tutaj spotykają się ludzie, jest dużo grajków, tu gitarzyści, pianiści, artyści rysujący karykatury i tak dalej. No ale też sporo ćpunerstwa. Dosłownie 3 minuty od Parku Waszyngtona w kierunku 6. alei. Najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych i chyba najlepszych klubów jazzowych w Stanach, o ile nie na świecie. Blue Note. O matko, jakby to było pięknie się przejść na koncert, nie wiem, Markusa Millera albo Wiktora Utena. Szczęście widziałem ich w Polsce, ale to by było naprawdę mega przeżycie w takim miejscu, zobaczyć takich artystów. No ale pozostaje tylko sobie zrobić zdjęcie przed tym klubem. Spojrzeliśmy na menu, jak na taki klub i nowojorskie ceny to są naprawdę bardzo przystępne, bo danie dla osoby kosztuje $20-30. Co nie jest złym. I na pewno są tańsze ziemniaki niż na Greenpoincie. Jak nowojorska pizza na kawałki, no to koniecznie trzeba wspomnieć o Joe's Pizza. Jest to jedna z najsławniejszych takich lokalizacji, które sprzedają pizzę na kawałki, dlatego, bo to tutaj kręcono Spidermana. Są 2 lokalizacje Joe's Pizza, natomiast ta, w której jesteśmy, to jest właśnie ta oryginalna z filmu. Spróbujemy taki kawałek, ja wziąłam z mozzarellą, kosztuje 5. To powiem wam tak, w porównaniu do tej, którą Michał jadł wcześniej, to tamta nie ma podskoku. To ciasto jest fajne, chrupkie, zdecydowanie ta lepsza. Na Bedford Street znajdziecie najwęższy dom w Nowym Jorku. I co ciekawe, nawet numer ma ciekawy, 75,5. Mieszkał tutaj kiedyś jakiś słynny poeta, a teraz, no, spoko, fajny domeczek. Pamiętacie, jak byliśmy w Hiszpanii, w Walencji, tam też była taka mała dzidzia, no to jest mniej więcej coś takiego. Kojarzycie serial Bill Cosby Show? No więc kręcony pod koniec lat 80. Ja go oglądałem po raz pierwszy w latach 90. i później w 2000 powtarzałem. Rewelacyjny, przyjemny taki serial o rodzinie Huxtablów. No i tu są drzwi wejściowe do ich domu. Oczywiście tutaj były tylko kręcone sceny na zewnątrz, które się działy przed domem, na schodach. Natomiast cały plan wewnątrz domu był zupełnie gdzie indziej, w studiach filmowych. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że kiedyś zobaczę te schody. Usiądę sobie na nich. No, jest fajne.
Idąc śladami filmowych lokalizacji, musieliśmy oczywiście przyjść pod apartament Friendsów. Wyobraźcie sobie, że odtworzono tutaj nawet kawiarnię, w której przesiadywali, ale ona nie jest autentyczna, tylko zainteresowanie właśnie tymi lokalizacjami, gdzie kręcono ten kultowy serial, było tak duże, że wyczuli po prostu w tym biznes. A w Nowym Jorku wiadomo, że wszystko przelicza się na biznes i kasę i powstała właśnie taka kawiarnia Central Perk. Kolejną kultową miejscówką, jeśli chodzi o seriale o Nowym Jorku, jest dom Carrie Bradshaw z serialu Seks w Wielkim Mieście. Bardzo kultowy serial, jeśli chodzi o taką popkulturę i wizerunek Nowego Jorku. Ale tutaj mieszkańcy trochę byli zmęczeni sławą tego miejsca, dlatego nie można wchodzić już na te schody i robić sobie tam zdjęcie. Natomiast jeśli chcesz sobie zrobić zdjęcie przed apartamentem, to zachęcają, żeby każda osoba, która to robi, wrzuciła przynajmniej $1 na rzecz fundacji opiekującej się bezdomnymi kotami i psami w Nowym Jorku. Nie jestem jakoś specjalnie głodny, ale akurat przechodziliśmy koło McDonalda. A wbrew pozorom nie ma ich tutaj aż tak wiele, a przynajmniej nie są tak naćkane. Przeszliśmy w te kilka dni ponad 100 km ulicami Nowego Jorku. Trochę też jeździliśmy samochodem i wcale naprawdę nie ma ich tak dużo. Mniejsza z tym. Chciałem spróbować po prostu, czy to jest coś podobnego do tego, co jest u nas, albo inaczej. Czy to, co jest u nas, podobne jest do oryginału ze Stanów. Wzięliśmy cheeseburgera. $2,71. Niewiele drożej niż u nas. Podobne. Bardzo podobne. Wydaje mi się, że u nas jest lepsze pieczywo, bo to jest takie, aż się przykleja do podniebienia. Jest tak napompowane powietrzem. Ale sam kotlecik, ser. Ogórek kiszony jest, ketchup. Bardzo zbliżony. Gorsze pieczywo. A tak to faktycznie sieciówka. No i Kasia jeszcze spróbuje i lecimy dalej. Kolejnym takim ikonicznym budynkiem w Nowym Jorku jest Flatiron, który jest wciśnięty, dosłownie wciśnięty między Piątą Aleję, która jest tutaj, a Broadway. Notabene Broadway jest jedyną ulicą w Nowym Jorku, która nie jest nie jest położona pod kątem prostym. Wracając do tego budynku, powstawał na początku XX wieku i na tamten czas był jednym z najwyższych budynków w Nowym Jorku. Mieszkańcy, kiedy był budowany, twierdzili, że on się na bank zawali, bo jak taki wąski budynek właśnie wciśnięty między te dwie ulice będzie w stanie przetrwać. Natomiast jak widzicie, ma się całkiem nieźle do dzisiaj. Ma 22 piętra, 87 metrów wysokości i może taka ciekawostka jeszcze, że on na początku wcale tak się nie nazywał. Nazywał się Fuller Building, ale mieszkańcy tak uparcie powtarzali tę nazwę żelazko, że w końcu stała się jego oficjalną nazwą. Ma naprawdę piękną, taką neoklasycystyczną elewację, ale niestety nie możemy jej podziwiać, bo jak widać jest w remoncie. Trochę jak dziecko. Na Piątej Alei duży sklep Lego. Uwielbiam Lego, ale już na to nie ma kompletnie czasu. Ale fajnie popatrzeć. Jak tutaj są Ultimate Collection dostępne od ręki. Nieźle. Idealna praca w Nowym Jorku nie je. Składasz zestaw klocków Lego i jeszcze ci za to płacą. Tuż obok żelazka Flatiron znajdziecie Madison Square Gardens. Bardzo przyjemny park w samym centrum miasta, nazwany tak na cześć czwartego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że to tutaj stanęła ręka z pochodnią Statuły Wolności. Bo prezent prezentem, ale kasy na piedestał nie wystarczyło, więc trzeba było zrobić zbiórkę wśród mieszkańców. A tak w ogóle, to spoko miejsce na odpoczynek, chociaż ja wam powiem, że już po kilku dniach w tym Nowym Jorku cały czas mam wrażenie, że fajnie, jest niby dużo zieleni, ale ten jazgot, który tutaj jest cały czas, samochody, jest głośno, że mimo tego, że niby przyjemnie, to i tak jest trudno tu odpocząć. Tak jak mówiłam, na odtworzeniu kawiarni z Friendsów robi się niezły biznes. Wyobraźcie sobie, że tutaj w ogóle są zorganizowane wycieczki, jest masa gadżetów. Ja oczywiście Grażyna weszła, nie wiedziała, a pan z ochrony mówi, dobra, chodź, dam ci znaczek, idziesz, nie? No i tak to wygląda. Co najlepsze, fajnie, że wszyscy się witają. Hey, how you doing? Dokładnie tak jak we Friendsach. Brakuje jeszcze tylko Phoebe i Smelly Cat. Kawka pyszna, ale oprócz kawiarni można tutaj zwiedzić apartament Friendsów, który jest odtworzony. Dokładnie tak jak w serialu. I zgadnijcie, ile kosztuje taki tour.
51 dolców. Natomiast kawa spoko 5,95, więc taka standardowa cena.